Witajcie w naszej pierwszej recenzji, a przy okazji unboxingu, a raczej unenvelopingu, unlettingu, letteringu. W każdym razie w recenzji Big Dippera. Zobaczmy. By the way, shout out to yoyovillage.co.uk as usual. Luke, thank you very much. I didn't think you're gonna manage to send it on Saturday, but you did. So there you go. We can enjoy the review quicker. Yay! Okay. Jestem podekscytowany. Ekscytacja. Czas ekscytacji się skończył. Okej. No dobra, ja zamówiłem sznurki, dlatego to jest takie wielkie, bo przy okazji, że tak powiem, Big Dipper się trafił, miałem zamówić sznurki, więc oto on, Big Dipper. Generalnie mam bałagan na biurku. Biurko numer 1, biurko numer 2, nie. Dobra, awaryjne biurko numer 3. O, co do biurko numer 3. Złe biurko. Liczyłem na ciebie. Złe biurko. Złe. W związku z tym zrobimy ją na stojąco. Mam paznokcie w miarę zadbane, więc nie powinno być żadnych odruchów wymiotnych na zbliżeniach. Także Big Dipper. Ładna grafika, na pewno zachowam pudełeczko. Designed by Clive, made in China. Sznurki Kitty String XL. Ja faty lubię, ale jednak troszkę cięższe jeszcze by się przydały, dlatego wybieram XL-ki. Torebka, pewnie pusta w środku. Żartowałem, jest pełna jojowego szczęścia. Ej. I co nam dorzucił Luke? Wow! Fajnie, chyba wiedział, że będziemy otwierać przed kamerą. Thanks, Luke! To jest taki duży klucz, taki długi klucz do łożyska. To co Factory robi. I fantastyczny, ale naprawdę klasa, pseudoskórka, fajnie się błyszczy. Czy to widać? O, widać, okej, wiecie, ja mam kadr tam, także się patrzę. W każdym razie fantastyczne. Dobra. Okej, jak słyszeliście w unboxingu, myślałem, że zrobię recenzję od razu w dniu odpakowania i dostania Big Dippera, natomiast musiałem się przespać z paroma myślami i z paroma odczuciami, w związku z tym dzisiaj recenzja, mam nadzieję, będzie troszeczkę bardziej rzetelna. Także lecimy. Wymiary. Średnica 58,75 mm, czyli 5,8 cm. 44 mm szerokie, czyli prawie 4,5 cm. 4,7 gap mm. Waga 67,4 g. Co ciekawe, na innym sajcie podają troszeczkę niższą wagę, ale gdzieś w okolicach 67 g to się będzie zamykać. Łożysko mamy C, Clive Snow Tires jako hamulce, czyli troszeczkę szersze, clive'owe pady hamujące. Wyprodukowano w Chinach, a zaprojektowano w Kanadzie. Jak słyszeliście, Big Dipper utylizuje pady hamujące od Clive'a, co znaczy, że jeśli będziecie jednym z tych pechowców, którym po miesiącu na przykład odpadnie pad, a jest to wasze jedyne jojo, no to ugrzęźliście. Pomyślałem, że warto to wrzucić, ponieważ te pady nie są tak łatwo dostępne w Polsce jak pady od Yoyo Factory. Wymiary, praktycznie rzecz biorąc, generalnie jojo jest bardzo duże, nie pamiętam jak, że tak powiem, w odczuciu rozmiary mogę sobie sprawdzić, on jest dosłownie troszeczkę mniejszy niż Daydream, natomiast nie wiem jak, nie pamiętam filu w ręce Daydreama, wydaje mi się, że to jest troszeczkę cięższe i takie bardziej porządne, czuć je na sznurku troszkę bardziej, natomiast jeśli chodzi o porównanie, tutaj macie Shatter, także dosyć popularne jojo w Polsce, żeby nie było, że nie macie punktu odniesienia, więc jeśli chodzi o szerokość, jak widzicie, jest praktycznie tak samo, troszeczkę milimetr szerszy jest Big Dipper, natomiast jeśli chodzi o średnicę, to Big Dipper jest większy od Shattera, jest większy o co najmniej 2 mm z każdej strony, czy o milimetr z każdej strony, czyli o 2 mm w średnicy, co czyni go naprawdę potworem, dosyć duży, no, tak jakby Godzilla karmiła Megalodona pizzą i miała dzieci i bawiła się jojami, to by wyszło z tego. Co się z tym wiąże? Chłopaki, przez to, że jest tak
duże to jojo, mogli je fajnie ukształtować i tutaj jest pierwszy props za kształt. Miałem Daydream, który jest po prostu V kształtem i był strasznie taki trochę YB na sznurku, czyli trochę miał takiego, nawet jak się prosto rzuciło, nawet jak paznokciem się skorygowało, to on trochę tak jakby był taki niespokojny na sznurku. Wybaczcie, tutaj będzie mój stoliczek, może coś wytnę, może nie, teraz mówiłem, to pewnie nie wytnę. W każdym razie dalej. Jest bardzo miłe dla ręki. Fajnie w niej leży i fajnie się rzuca, wraca, bardzo miło. Pokażę wam szybko tylko środek, zanim przejdziemy do testu szybkiego i podsumowania, bo generalnie zmierzamy do końca. Słuchajcie, tak, jak widzicie, śruba jest dosyć długa, co jest dobre. Ja mam w Titanium tą 8 mm, jak ona mi gdzieś spadnie na dworze, to no pół godzinki szukania. Słuchajcie, środek wygląda tak. Ale podejdę do kamery, widać wszystko. Okay. Więc środek wygląda tak. I jak widzicie, forma jest, miejsce na łożysko jest plastikowe i miejsce na gwint jest pokryte metalem, ma tutaj metalowe wejście. To jojko nie używa takich metalowych wkładek, które możemy w niektórych jojach od Jojo Factory na przykład zobaczyć. A szkoda moim zdaniem, bo za tą cenę powinien mieć, wiecie, pimp jak największy, czyli generalnie jest bazowo jojko plastikowe, ale za tą cenę, już pomijając to, że powinien mieć jakieś obciążniki, pomijmy to, powinien mieć pimp, przynajmniej środek. Tak samo zauważyłem, że słuchajcie, gdyby nie to, że właściwie jest widoczne na zasadzie kontrastu, to bym pomyślał, że wszystko jest w porządku. Natomiast jak zobaczycie dokładnie, to górna część pada hamującego, przylega do połówki szczelnie. Natomiast dolna część, jak widzicie, i to nie jest efekt kamery, jest tutaj taka szparka. I ta szparka jest to po prostu, że tak powiem, aberracja od normy, czy w wymiarach, czy po prostu forma była troszeczkę niedokładna. To samo jest po drugiej stronie. Nie wiem, czy będzie widać, tu jest troszkę bardziej nawet widoczna. Dlatego na zasadzie kontrastu, jakby wszystko było fajnie, a wszystko by miało milimetr, czy z pół milimetra odstawało od formy, albo by pad przylegał, no to bym tego nie zauważył, a tak no i rzuca się w oko, prawda? Łożysko mamy tutaj centrujące. Wszedłem wczoraj na stronę Cliva, przeczytałem ich taki wiedzozbiór, taki FAQ, Frequently Asked Questions, i tam było, że na jakiś czas rzeczywiście chwilę temu zmieniali na łożyska na płaskie, ale doszli do wniosku, że ich produkty naprawdę najlepiej się spisują z CTX, więc z powrotem wrócili do nich. Ja generalnie zacząłem kupować Cliva, jak już były płaskie łożyska w jojkach, co mi zawsze przeszkadzało notabene za tą cenę ich modeli, więc to dobrze, że przejrzeli na oczy i chociaż tyle i dają wam centrujące łożysko do tego joja, co w związku z tym czyni je competition ready. I to jest prawda. Nie wiem, czy będę mierzył spin, pewnie będę mierzył gdzieś w rogu zaraz. W każdym razie, jak widzicie, jojo się zachowuje generalnie tak jak tytanowe, metalowe, profesjonalne jojo, zwykłe, na którym można wygrać zawody. Kręci się, jest stabilne. I słuchajcie, kręci się, co jest dosyć ważne, kręci się płynnie. I to jest, wow, to jest coś, co naprawdę tutaj jest props. Zobaczcie, że praktycznie nie widać, że to jojo się kręci, gdyby nie to, że jest dźwięk. I to jest naprawdę props. Pytanie tylko, czy dałoby się to osiągnąć za trochę niższą cenę. Okej, słuchajcie, jeśli chodzi o odczucia na sznurku, płynne, nie czuję się w ogóle jojka na końcu, competition ready. Bindy ma fajne, no generalnie wiecie, Clivy mają to do siebie, że mają szersze pady, więc bindy wchodzą fajnie i nawet jak są troszkę luźniejsze albo troszkę takie, że pętla jest na styk duża, to jojo wam złapie. Przed chwilą robiłem East Breeze od Terra Jojo Tutorials i mi zasnagowało luz sznurka. Zobaczmy teraz. No.
Także ja musiałem też właśnie, to jest jeden z powodów, dla których czekałem z recenzją, ponieważ wczoraj jak je dostałem, no to pady były niezapadnięte i po prostu bardzo mocno je łapało, co było fajne, natomiast teraz to troszkę zależało. Grindability, czyli potencjał do grindowania nie ma żadnego. W rękawiczkach wyciśniecie parę sekund. Na skórze zapomnijcie, to jest ten rodzaj plastiku, który czepia się raz, dwa, w ogóle się nie ślizga po skórze. On jest po prostu taki wręcz klejący się do skóry, jak po nim się przejedzie. W związku z tym, że cena tego joja jest tak wysoka, nie jest to jojo, które możecie rozważać jako swój pierwszy bądź drugi zakup w stylu, żeby podnieść swoje umiejętności. Dlaczego nawet nie jako drugi zakup? Ano dlatego, że w tej cenie możecie już kupić profesjonalny metal. A nie okłamujmy się, każdy metal będzie, że tak powiem, supreme. No będzie trochę stał nad plastikiem. Jasne, plastiki mają swój urok, mają swój czar i swoje wady i zalety, i masa wideo, Brandon Wu robił, masa wideo jest traktująca o pojedynku metale versus plastiki. I w związku z tym, że za tą cenę możecie kupić sobie metal, no to jeśli myślicie o drugim, trzecim joju, a mieliście do tej pory, powiedzmy, że idziecie tak książkowo, mieliście plastik, później kupiliście hybrydę, na przykład rally i co? I znowu będziecie wracać do plastiku? No nie. Więc to raz. Dwa, w związku z tym, że ta cena jest tak duża, mogę to jojo porównać do Rally od One Drop. W tej samej cenie wymieniane sidy, obciążniki i concave. To akurat concave jest tutaj z center track, to nie ma problemu. Mogę go porównać do Prism, który jest za 140 zł w Polsce, był dostępny jeszcze rok temu, nie wiem jak teraz. Natomiast on jest metalowy, jest competition ready i zmienia kolory, jest soczewką w czasie ruchu, także następne jojo. Do tego mogę je porównać do Jojo Factory Pose, mogę je porównać do Vinci, mogę je porównać do masy innych jojek za tą cenę i w związku z tym to jojo jest średnio warte zakupu. Jeśli wspierasz, jeśli lubisz pracę Cliva, jeśli jesteś fanem, to jest taki no-brainer, no nie zastanawiasz się, tak? To tak jakby zrobili League of Legends 2, no nieważne czy to by było lepsze, gorsze, no ja bym po prostu poszedł i kupił, no bez zastanowienia. Więc jeśli spędzasz dużo czasu trenując na Clivach, no będziesz zadowolony z tego joja, po prostu, będziesz zadowolony. Ma w sobie Clivowy czar. Nie wiem czy akurat będę w tym momencie ciął, ale to jojo się naprawdę jest świetnie wyważone. Zobaczcie, ono w ogóle się nie kręci, nie wygląda jakby się kręciło, to pewnie wcześniej już było. W każdym razie to jojo ma w sobie czar Cliva, to na pewno. Ma w sobie finish, ma w sobie moc Cliva, no ale ma również cenę i to jest chyba ten moment, w którym trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że inne kompany są w stanie osiągnąć to, co osiągnął Cliff za mniejszą cenę i to jest point tej recenzji. Także jeśli chcesz dobre jojko albo lepsze jojko od tego, które masz teraz, masz plastik albo hybrydę, nie ma sensu, żebyś łapał się za Cliva. Jeśli masz już parę metali, masz już parę plastików i szukasz czegoś inszego, bo to nie jest coś całkiem innego, ale insze, takie troszeczkę inne, to weź sobie to jojko. Kształt Cię na pewno mile zaskoczy, wielkość na pewno Cię zaskoczy też, a jednocześnie ta opływowość w czasie ruchu, o której wspominałem, że bardzo fajnie lata na sznurku, to jest osiągnięte w tym joju i tutaj trzeba oddać na pewno pokłon. W skali od 1 do 5, gdzie 1 to nie zajmuj sobie czasu tym jojem, a 5 musisz je mieć, dałbym mu 3. Czyli jeśli jesteś fanem, musisz je mieć. Jeśli nie jesteś fanem, to polecałbym Ci zerknąć na kategorię cenową, w której jest to jojo i zastanowić się, czy na pewno nie ma lepszego modelu, bardziej oryginalnego, czy po prostu innego, które opłacałoby się, czy które zwróciłoby się lepiej. To tyle. Big Dipper 3 out of 5, 3 na 5. Dzięki. Cześć.